Cześć, dzień dobry. W ten upalny letni dzień robię objazdową wycieczkę po troszkę dalszej okolicy Brighton. Zaczynam ją w miejscowości Lullington, gdzie znajduje się kościółek uznawany za najmniejszy kościółek w Anglii. Ja raczej nie będę wchodził do środka, bo chyba jest akurat zamknięty, ale sfotografuję go z zewnątrz. Jest, jak widzicie, bardzo mocne, ostre południowe słońce, co może nie będzie takim problemem, bo w towarzyszącym mi dzisiaj starcie 66 mam jeszcze połowę rolki Fomy 400, więc czarno-białego filmu, może trochę za bardzo czułego jak na warunki, w których będę teraz fotografował, ale potem jak skończę jeszcze te chyba 5 albo 6 zdjęć na nim, to włożę do starta film, na którym robiłem już zdjęcia portretowe, czyli Fuji Pro 160, który jest bardzo fajnym filmem o dość delikatnych kolorach. A potem to sam jeszcze nie wiem, co w tym starcie wyląduje, jeżeli skończę Fuji, albo coś kolorowego, albo niskoczuły czarno-biały rolej, ale to zobaczymy, jak mnie natchnie. Dzisiejsza pogoda sprawia, że bardzo żałuję swoich wyborów odzieżowych. Liczę na to, że w miasteczku Alfriston, do którego się właśnie zbliżam, będzie jakieś miejsce, gdzie będę mógł kupić zimną kolę i więcej wody. Miasteczko Alfriston jest bardzo małe, składa się właściwie z jednej uliczki, przy której jest kilka knajpek. No i jakie jest urokliwe oczywiście jest, bo jakżeby inaczej. Skończyłem Fomę 400. Teraz pora założyć tutaj coś kolorowego, czyli Fuji 160. Żółty filtr nie będzie już potrzebny. Postaram się unikać już zdjęć kościołów. Powiem, że jest ich naprawdę dużo już. Ale kto to wie, co się stanie. Fuji 160. Na Fuji 160 zrobiłem już kilka zdjęć podczas sesji z Jasmin parę odcinków temu. Bardzo podobało mi się, jakie dał kolory. Takie, powiedziałbym, że bardzo w stylu Portrait 160. Oczywiście jak zwykle
różnica między Fuji a Kodakiem jest taka, że Fuji było może odrobinę chłodniejsze i odrobinę więcej miało różowego odcienia na skórze, ale to jest wszystko do skorygowania, jak się też skanuje. Fuji załadowane. Jest już po 5:00, światło robi się coraz ładniejsze, jeszcze jest bardzo mocne, ale już ma ładny kąt i trochę cieplejszą barwę. Jadę dalej i następnym punktem programu jest Długi człowiek z Wilmington. Tylko muszę go znaleźć na mapie. Longman of Wilmington jest najwyższą tego typu figurą wyłożoną wapieniem na zboczu w całej chyba Wielkiej Brytanii, z tego co mi wiadomo. Jest na pewno bardzo stary. Nie wiadomo do końca kiedy powstał. Prawdopodobnie jeszcze przed XVII wiekiem. Z tym, że na początku był figurą po prostu wydeptaną na zboczu. Dopiero chyba w XIX albo XX wieku został wyłożony właśnie wapiennymi kamieniami, żeby był bardziej widoczny. No i problem z tego typu rzeczami jest taki, że tak naprawdę niewiele można zrobić fotograficznie. Oczywiście można zrobić obowiązkowy widoczek, który na pewno zaraz zrobię, a może nawet kilka. Może uda mi się dorwać konie i pole rzepaku na pierwszym planie, ale tak naprawdę niewiele ciekawych rzeczy można zrobić, bo to jest fajna figura z daleka, ale czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień będzie wyglądać dokładnie tak samo, chyba że ktoś robi timelapsa z porami roku. Idę jeszcze pod kościółek, bo podobno jest tam bardzo stary cis. I tymi zdjęciami na cmentarzu dookoła kościółka w Wilmington skończyłem rolkę Fuji 160. Wydaje mi się, że wyczerpałem też już na dzisiaj limit nie tylko kościołów, ale też nagrobków. Nic nie poradzę, że są tak bardzo malownicze, ale faktycznie spróbuję zrobić coś innego. Chociaż mam nadzieję, że wybaczycie mi jeszcze jeden nagrobek, który jest finalnym punktem mojej dzisiejszej wyprawy, ale to jest bardzo specyficzny nagrobek. No i skończyłem tak. Fuji idzie do zwinięcia. No tak, pamiętam z poprzedniego Fuji, że nawet nie trzeba lizać. Nie dziwię się, że się nazywa Pro. No i teraz jest kwestia, co wyląduje w starcie dalej. Nie wiem, czy będę w stanie dzisiaj skończyć jeszcze całą jedną rolkę. Na pewno chcę tu wrzucić coś kolorowego. I ostatnią na dzisiaj pewnie rolką
będzie Silberra Color 160. Tak, to jest piramida. Ta piramida to jest mauzoleum szalonego Jacka Fullera, który wolał, żeby nazywano go szczerym Jackiem Fullerem, ale jakoś nie bardzo ludzie tak chcieli mówić. To był zamożny angielski polityk, filantrop, mecenas sztuki, a także gorący zwolennik niewolnictwa i pijak. Stąd też pochodzi taka legenda, że w środku tego mauzoleum właśnie ów Jack Fuller siedzi za zastawionym stołem, je kurczaka i popija wino. Jest tam strasznie ciemno i nic nie widzę, więc ciężko powiedzieć, czy tak faktycznie jest. Chyba nie jest pora obiadu, bo też panuje całkowita cisza, ale może na przykład duchy nie blaskają podczas jedzenia. Dlaczego Jack został nazwany szalonym? Przykład A. Poza tym lubił budować tak zwane folies, czyli takie pozbawione zupełnie użytecznej funkcji budynki typu wieża, zamek czy coś takiego, służące tylko i wyłącznie temu, żeby ozdabiały okolice, krajobraz. Przede wszystkim nazwany został szalonym po tym, jak podjął się zakładu. Otóż założył się z kimś tam, że z jego posiadłości właśnie tutaj w Breitling jest widoczna wieża pobliskiego kościoła. Kiedy zorientował się po południu, że przegra jednak zakład, bo wcale nie jest jego posiadłość tak okazała i wysoka, w ciągu jednej nocy kazał dobudować wieżę, żeby podwyższyć swój dom i żeby widzieć tą wieżę i wygrać zakład. Także i to jeden z wielu przykładów. Na filmie Silberra, który jest jeszcze w starcie, zostało kilka jeszcze wolnych zdjęć do zrobienia. Więc stwierdziłem, że jeszcze jest jedno miejsce w okolicy, gdzie mogę je zrobić. A jako że z nadmorza nadciągnęła iście Lovecraftowska mgła, to stwierdziłem, że dobrym miejscem, żeby zrobić jeszcze te kilka zdjęć, będzie Tide Mills. Tide Mills to są generalnie ruiny wioski, która została stworzona dookoła młyna, który wykorzystywał energię pływów morskich, żeby napędzać właśnie żarna. Kiedy ostatnio robiłem zdjęcia na filmie Silberra w formacie 120, również pojawiły się na nim te czerwone zaświetlenia. Wtedy nie byłem pewien, czy była to wina nieszczelnego aparatu, czy wadliwego filmu. Teraz, jako że zaraz przed Silberrą miałem w aparacie dwa inne filmy, mam już pewność, że Silberra musi popracować nad jakością swoich filmów.
Została ostatnia ramka na filmie, 12, tak? Na pewno. To będzie zdjęcie właśnie z basenem, który gromadził wodę podczas przypływu, z nowoczesną tabliczką, uwaga, głębokie błoto, mgłą i w ogóle. Co tu mi pokazuje? F11, 1/4. Jest problem, że jestem już jakby na granicy, bo najdłuższy czas naświetlania w starcie to jest 1/15. Za krótko, żeby odmierzyć stoperem w bulbie, a za długo, żebym mógł ustawić w aparacie. Więc co mogę zrobić? Mogę zamknąć przysłonę do na przykład F22, szaleństwo. I wtedy będziemy na 1 sekundzie. Jest już ciemno i zimno. No i bardzo się cieszę, że to ostatnie zdjęcie. Raz i dwa. Ciach. Silberra Color 100. Całkiem przypadkiem na papierze jest Portra 400. I to była ostatnia klatka na filmie Silberra Color 160 w formacie 120. I zarazem koniec tej objazdowej wycieczki po różnych mniejszych i większych atrakcjach w okolicy. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem.